Dzień dobry wieczór Panie i Panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny, niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i pomówimy sobie dzisiaj o tym, jak najbardziej, co ciekawego słuchać w świecie filmów, seriali, komiksów i gier, jak najbardziej, czyli krótko mówiąc, co tam w Hollywoodzie. Tematów dzisiaj jak najbardziej nie zabraknie, bo rzeczywiście dzieje się Panie i Panowie. Witam bardzo serdecznie, cześć Adaś, witam, że fajnie, że jesteś. Lancel, witam prosto z treningu, daj znać, co trenujesz. Cześć Jurko, witam Cię jak najbardziej w Wojtasie. Słuchajcie, dzisiaj dużo oczywiście będzie cykl, o, jeszcze Jason do nas dołączył, Kruger, witam. Będzie oczywiście Amazon poleca, więc mamy tutaj 4 produkcje, mam dzisiaj dla Was przygotowane. Skoro jesteśmy przy Amazonie, to oczywiście będzie o tym, że trwa batalia pomiędzy Amazonem i Netflixem o nową produkcję z Chrisem Hemsworthem i Pedro Pascalem w rolach głównych. Królowa komedii romantycznych powraca, Meg Ryan, Panie i Panowie. Meg Ryan wreszcie kręci kolejny film, kolejną komedię romantyczną. Oczywiście, że tak. Kilka słów o nowym Nieśmiertelnym, o tym, że strajk, domyślam się, że strajk dotknął również serial o Obcym, zdjęcia przerwane. Co mamy dalej? Ile trwa wersja reżyserska Napoleona Ridleya Scotta? Wiadomo, że jak Ridley Scott to musi być 28,5 tysięcy wersji. Co tam dalej będzie? Oczywiście o PlayStation Plus, będzie o Barbenheimerze i to nie jest w tym momencie zlepka, że Barbie i Oppenheimer, nie, film powstaje, Barbenheimer, od twórców, jeżeli mnie pamięć nie myli, to chyba od twórców Władcy Lalek, o tym sobie troszkę dłużej pomówimy. Disney kolejny serial skasował, więc tutaj też będzie kilka słów o Kevinie Costnerze i o serialu Yellowstone, Panie i Panowie, wrzesień w Kanal Plus Online, a także komiksowe sprawy, no bo komiksowe sprawy również mogą być. Standardowo bieganie, no to bardzo, bardzo mnie to cieszy. Ja też dopiero co wpadłem do domu, akurat byliśmy z Wiktorem na placu zabaw, także bardzo mnie cieszy, ale zanim oczywiście przejdę do meritum, to oczywiście wiadomo jak to jest, sprawy organizacyjne. Za tydzień, Panie i Panowie, świętujemy 3. urodziny kanału, więc będzie dużo się działo. Będę dla Was tak, no w sumie będę rozdawał różnego rodzaju rzeczy, płyty, książki, może płyty z muzyką, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Przedstawię Wam, pokażę Wam. To, widzicie tutaj co jest? Tutaj jest 54 bodajże, 54 płyty z filmami, tak. Są oczywiście Blu-rayasy, są oczywiście DVD. Za tydzień Wam to pokażę, dzisiaj nie będę Wam nic tutaj pokazywał, tylko tak zajawiłem. Wiecie, tak z angielskiego teaser trailer zrobiłem, żebyście wiedzieli, że tutaj będzie mnóstwo, bo teraz to pewnie zajęło z pół godziny, żeby to wszystko omówić, więc jak najbardziej to będzie zrobione. Przedstawię Wam, będą 2 nowe formaty i przedstawię Wam te formaty. Jeżeli się ogarnę, jeżeli będzie wszystko w porządku, to jeden z nich będzie już zmontowany i mam nadzieję pokazać go Wam, a przynajmniej mały urywek w przyszłą niedzielę. Zobaczymy, czy się ogarnę, bo Lincoln już jest jak najbardziej nastawiony i będzie montował właśnie. Lincoln wraca. Jeden format może wejdzie na stałe, drugi jest to seria limitowana, tak można powiedzieć. No, będzie określona liczba odcinków, jeszcze nie wiem, bo nie wiem dokładnie jak to wyjdzie w montażu, wtedy będę wiedział wszystkiego. Także ja naprawdę zapraszam na tydzień, będzie się działo, będzie naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Dobra, a teraz lecimy dalej, bo rzeczywiście tematów jest dużo. Zaczniemy oczywiście od Amazona, bo Amazon zawsze coś tam fajnego poleca, zawsze coś się uda znaleźć. Dzisiaj, Panie i Panowie, znalazłem dla Was 4 tytuły. Po pierwsze jest Top Gun Maverick na Blu-rayasie 4K. To jest akurat wersja 4K. O, i muszę oczywiście znaleźć te wszystkie tytuły. Linki oczywiście do wszystkich Amazonów są nie tylko w opisie, ale również są tutaj w tym momencie, wrzucam Wam. Możecie sobie na nie klikać. Ten Blu-ray jest to 107 zł, od 107 zł, no bo to w zależności od tego, czy macie Amazona, czy nie, bo też jest kilka opcji, tutaj można kupić za 107 zł, a można sobie takiego za 141, no ale raczej wiadomo, że im taniej, tym lepiej. Mavericka chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, więc nie ma co akurat, nie ma co tłumaczyć. Kolejny film, który dla was mam, dzisiaj wyszukałem, to jest oczywiście, gdzie tutaj mam, o proszę bardzo. Chłopaki z Ferajny? Chyba chłopaki z Ferajny, niech będzie. Goodfellas. To jest akurat również jest DVD, Blu-ray 4K za 73 zł 94 grosze. Ja tutaj zasłaniam, ale tutaj jest przynajmniej cena, dobra, tu jest cena, tutaj widzicie.
Także możecie spokojnie śmigać, kupować, dawać. Oczywiście wiadomo, że to są wszystko linki afiliacyjne, więc kiedy dokonacie zakupu, to z racji tego Amazon mi tam kilka złociszy odpali. I jeszcze dwie produkcje, bo skoro jeśli będzie o Ridleyu Scottie, no to nie mogło być bez niego. Blade Runner, łowca androidów, jak tutaj widzicie, Final Cut. No, czy to jest Final Cut? Zobaczymy, czy to jest Final Cut. 31 zł 10 groszy, panie i panowie. Tutaj wiem, że jest ten, ale to jest akurat DVD, ale Blu-ray jest 31 zł 31 zł 10 groszy, więc możecie śmignąć. Już tutaj wrzuciłem wam już to. Link chyba wrzuciłem, albo nie. Nie, oczywiście, bo zapomniałem. Łowca androidów jest, proszę bardzo. Poszło. No tanio, naprawdę tanio za 31,10, no to Final Cut. Miejmy nadzieję, że Ridley Scott nic nie wynajdzie następnego, żeby dołożyć kilka sekund. No i czwarta propozycja, jak widzicie, skoro widzimy Clint'a, no to jest chyba wersja, napisy są przynajmniej włoskie, ale wszystkie te filmy mają polskiego lektora, albo polski dubbing, albo polskie napisy, więc akurat w tym przypadku są napisy, bo sobie tutaj sprawdzałem wcześniej i jest, proszę bardzo, bardzo ładnie widać Polakko, zaraz koło Romenno i Koreano, czy jakoś tak rzeczywiście. Więc to są propozycje amazonowe. No i oczywiście bez przebaczenia jest Blu-raya, panie i panowie, 4K również za 47 zł 72 groszy. No więc wydaje mi się, że akurat nie jest to bardzo drogie. Tutaj widać jeszcze ulepszony HDR. Pewnie Szymon z kanału Język Filmu by się troszeczkę na ten temat wypowiedział, bo on się bardzo dobrze na tych sprawach zna. Więc tak wygląda Amazon na dzisiaj, panie i panowie. Cześć, dobry wieczór, cześć Darku, fajnie, że jesteś z nami. Więc Amazon jest, ale lecimy, zostajemy cały czas przy Amazonie, no bo skoro jesteśmy, no to musimy troszkę o Amazonie pogadać. I tutaj zmieniamy kamerę, proszę bardzo, żebyście wiedzieli, co się dzieje. Żeby nie było tak, że nie wiadomo. Amazon i Netflix licytują się o hit w obsadzie Chris Hemsworth i Pedro Pascal, jak podaje nam deadline, no, czyli Thor i niech będzie Mandalorianin w jednym, więc rzeczywiście dosyć grubo. Czy Mandalorianin to jest inna sprawa, bo ostatnio czytam artykuł, w którym było powiedziane, że nie, on tylko i wyłącznie użycza głosu, a jeżeli chodzi o wszystkiego rodzaju chodzenie, wszystkiego rodzaju tam bijatyki i w ogóle, no to są kaskaderzy, ma 2 kaskaderów. Panie i panowie, Amazon i Netflix walczą o prawa do Crime 101, filmowej adaptacji powieści Dona Winslowa, którą wyreżyserować ma Bart Layton. Gwiazdami projektu będą Chris Hemsworth i Pedro Pascal. Mimo trwającego strajku aktorów wykazali oni zainteresowania udziałem w produkcji. Strajk aktorów to jest w ogóle niezłe jajo, bo w tym momencie on się cały czas ciągnie. I też okazało się, że związek zawodowy, ten, który odpowiedzialny za strajk, dał w pewien sposób zgodę na strajk aktorów głosowych, jeżeli chodzi o gry wideo, bo tam też rzeczywiście nie dzieje się dobrze, więc tam ci aktorzy też postanowili zastrajkować i najprawdopodobniej może nas czekać również niedługo tam strajk, a tam naprawdę wszystko, bo to i EA Sports, czy EA Games jakoś tak, i tak samo przecież Epic i po prostu grubo, naprawdę grubo, Disneye i tak dalej, może być po prostu hardkorowo, panie i panowie. O czym opowie Crime 101? Proszę bardzo, to oczywiście Don Winslow, ten reżyser. Crime 101 ma być kryminałem utrzymanym w duchu gorączki Michaela Manna. Zresztą robiłem short na ten temat i właśnie takie komentarze padały. Policja łączy serię kradzieży drogocennej biżuterii, która ma miejsce na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, z działalnością kolumbijskich karteli. Detektyw Lou Lubesnik ma jednak inny pomysł na rozwiązanie zagadki. Skupia swoje działania na jednym złodzieju. Opowiadanie, które posłuży za kanwę scenariusza, zostało wydane w 2020 roku nakładem wydawnictwa HarperCollins jako część zbioru zatytułowanego Broken. A skąd można kojarzyć Dona Winslowa? Amerykański autor kryminałów, thrillerów, także scenarzysta. Między innymi zrobił Ściśle tajne. Które to ściśle tajne? Pokażcie. Undercover. Jedno serce. Do tej pory jego powieści przenieśli na ekran Oliver Stone, czyli Savages ponad bezprawiem, John Hertzfeld, Podwójna tożsamość z Paulem Walkerem i Lawrencem Fishburnem. W przygotowaniu są adaptacje m.in. Granicy, The Cartel i Miasta w ogniu. Dosyć grubo rzeczywiście, dosyć konkretnie. A skąd znamy Hemswortha i Pedro Pascala, no to chyba nie trzeba rzeczywiście mówić, bo raczej
raczej nie potrzeba. Panowie są dosyć oczywiście znani i rozpoznawalni. Ja rozumiem, że to jest okej, w porządku, będziemy robili ten film już niedługo i tak dalej, bo mimo, że strajk aktorów, pamiętajcie, że też związek zawodowy, oni dają tak naprawdę pozwolenie na robienie kilku produkcji. To nie jest tak, że się nic absolutnie nie dzieje. No nie, ale oczywiście muszą być spełnione pewnego rodzaju wymogi i tak dalej, więc zobaczymy, jak to jest. Cały czas są produkcje przekładane, bo aktorzy, mimo że coś tam się kręci, ale nie godzą się na to, ażeby jeździć i promować filmy, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, projekt brzmi ciekawie, mówię, Pascal i Hemsworth. Mam nadzieję, że będzie więcej Pascala w Pascalu niż mieliśmy wcześniej, bo tam Pascala w Mandalorianie jest niewiele, w Pascalu, ale pożyjemy, uwidzimy. Już tutaj patrzę. Czyli gier też nie będzie. Na to wygląda, tylko wiesz, motyw jest taki, jeżeli chodzi o gry, że no co tu dużo mówić, to jest w tym momencie już ponoć to jest jeszcze większy przemysł niż filmy, że już w tym momencie więcej zarabiają. No w sumie się nie dziwię, bo jeżeli zrobią grę i na przykład tak jak niedługo wychodzi gra, którą ja akurat osobiście chcę sobie pograć, gra, w którą chcę pograć, niech tak będzie, gra, którą chcę nabyć, Robocop, bo polska firma ją robi, Peter Weller, czyli oryginalny Murphy podkłada głos, 70 euro ta gra. No więc jeżeli pomyślimy, że na przykład bilet do kina w tym momencie, przepraszam bardzo, ale nie wiem ile kosztuje w Polsce, ale załóżmy w Irlandii, że bilet do kina kosztuje mi 15 euro, a gra kosztuje 70, widzisz korelację? Dużo więcej i ponoć to dużo bardziej się opłaca. Z tym głosem mógłbyś wygryźć Krystynę Szybówną. Nie będę próbował, ona jest po prostu rewelacyjna. To już taki jeden z Białegostoku powiedział, że nie będzie niczego, on wiedział nasz polski Nostradamus. No tak, Kononowicz, jak najbardziej. Tutaj jeszcze zajazd. Panie Marcinie, kiedy będzie dzieciak na YouTubie? 2 rzeczy. Jaki panie? Wiesz, na pana trzeba mieć pieniądze i wygląd. Z tym wyglądem, wiesz, jak jedno oko zamkniesz, drugie przymkniesz, to jeszcze jakoś wyglądam, co nie? Ale z pieniędzmi, no niestety. Z dzieciakiem jest tak. Oficjalnie postanowiłem, że dzieciak się pojawi w sobotę, w przyszłą sobotę. No i jak to ma życie w zwyczaju, dostałem maila od platformy streamingowej, czy bym nie chciał dzieciaka wrzucić na platformy streamingowe. Od razu uspokajam, to nie jest żaden Netflix, to nie jest żaden Disney+, ani Amazon, spokojnie. To jest platforma streamingowa dla osób, że tak powiem, ze świata filmów, co nie, dla producentów, aktorów, jakaś taka jest. I muszę po prostu krótko mówić, bo ten mail przyszedł dopiero wczoraj, nie zagłębiłem się w niego. Muszę doczytać, czy mogę film udostępnić na YouTubie, czy to nie będzie kolidowało. Jeżeli nie będzie, to w najbliższą sobotę będzie premiera, no to będziemy śledzić koło 19 polskiego czasu na YouTubie, a jeżeli nie, no to będę musiał przełożyć. Po Terminatorze, że ufam Tejowi, Robkowi będzie spoko. No zobaczymy, wiesz, chodzi o tą wytwórnię. Mam nadzieję, że będzie rzeczywiście dobrze, bo niektóre rzeczy potrafią zrobić. Polska chyba gra mi stoi, tak? Rzeczywiście jest bardzo dobrze. Słuchajcie, a skoro mówimy o wielkich powrotach, no to Meg Ryan, tak, jak najbardziej, to jest akurat artykuł Collidera. Królowa komedii romantycznych powraca. Meg Ryan na pierwszych zdjęciach z What Happens Later, czyli co stanie się później. Zobaczymy, jak to przetłumaczą. Okej, sekundkę, muszę zatrzymać zwiastun. Update. W świecie pojawił się właśnie zwiastun filmu What Happens Later, czyli to jest aktualizacja, więc możecie sobie sprawdzić. Na przełomie lat 80. i 90. Meg Ryan szczyciła się mianem królowej komedii romantycznych. Role w takich filmach jak Kiedy Harry poznał Sally, Bezsenny w Seattle czy Masz wiadomość przyniosły ogromną popularność. Teraz za sprawą wyreżyserowanego przez siebie What Happens Later wraca do gatunku. Tutaj oczywiście są zdjęcia z planu. What Happens Later Meg Ryan zagrał u boku Davida Duchownego, amerykańska premiera filmu zaplanowana już na 13 października. Pierwsze zdjęcia z planu możecie zobaczyć poniżej. No więc to całkiem może wyniknąć z tego może nie to, że dobry, ale całkiem dochodowy film, bo w tym momencie mamy ogromną posłuchę. W piątek miała premierę tak naprawdę film z Denzelem Washingtonem, tak? W piątek tak, Bez litości, część 3. Bodajże, jeżeli mnie pamięć nie myli, a akurat raczej nie myli mnie, bo recenzja ma wjechać jutro albo pojutrze na kanał. Tak, zgadza się. 8 jest Zakonnica i tak na dobrą sprawę
wielkich filmów, tytułów nie ma. Tutaj może się okazać, że dostaniemy film, który z braku laku ludzie pójdą do kin na to. Tak jak widzicie ładnie sobie, o tak, no, komedia romantyczna, nie ma co się dziwić. What Happens Later to filmowa adaptacja sztuki Stevena Dietza pod tytułem Shooting Star. Jej autor napisał scenariusz wspólnie z Kirkiem Lane'em i Meg Ryan, która stanęła za sterami projektu. Jest to drugi po dramacie wojennym Itaka film wyreżyserowany przez aktorkę Willa i David, oczywiście fabuła. Willa i Bill to para dwóch kochanków, którzy po dekadach rozłąki przypadkowo spotykają się na lotnisku. Szalejąca śnieżyca powoduje wstrzymanie ruchu lotniczego, przez co bohaterowie są skazani na swoje towarzystwo. Willa wciąż jest beztroskim, wolnym duchem. Bill, niedawno rozwiedziony, analizuje swoje życie oraz relacje z byłą żoną i córką. Oboje zaczynają przyglądać się swojej przeszłości. Kiedy okazuje się, że każdy z nich ma swoją wersję wspólnej historii, zaczynają się zastanawiać, co jest tego powodem. No, brzmi ciekawie. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj retrospekcji, bo po ostatnim, co to było, Wzgórze mają oczy 2, mam dosyć retrospekcji. Tam pamiętam, nawet była retrospekcja psa. Okej, w porządku, nie ma problemu, niech sobie Meg Ryan wraca. Nie, to nie jest akurat pozycja dla mnie, niespecjalnie się będę tym filmem ekscytował. Powiem więcej, jeżeli się nic nie zmieni, to na pewno nawet go nie będę omawiał, no ale tak jakoś. Cześć Patriota, witam, cześć wszystkim, obejrzałem ten zwiastun filmu z Meg Ryan, takim widem duchowym, no i jakoś nie porywa, a zwiastun już jest, no właśnie tutaj było napisane. No widzisz, no tak to rzeczywiście jest, to domyślam się, kolejna komedia romantyczna, no jakiś powód jest, że Billy Crystal czy Tom Hanks nie grają już w komediach romantycznych, to chyba bardzo często jest tak, że dane filmy, dane gatunki mają swój czas, kiedy rzeczywiście wychodzi ich dużo i jest dobre. Jakiś czas temu, kiedy wyszło Blair Witch Project, nagle wszyscy się chwycili i zaczęli robić filmy nakręcone techniką found footage, tak? To jakieś tam się umarło, potem wyszło znowuż Paranormal Activity i znowuż, i dziękuję bardzo. Był Kevin Costner i Clint Eastwood, zrobili westerny odżyły, teraz ich nie ma. Był La La Land, nagle się okazało, dobra, super, no to West Side Story i tak dalej, i tak dalej. Każdy film, ale mi się wydaje, że czas komedii romantycznych już się skończył, tylko w Polsce kręci się, co teraz ma być? Kogel Mogil 5 bodajże, czy jakoś tak, no po prostu pięknie. Cześć Adel, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Ale my teraz przejdziemy do, mam nadzieję, produkcji, która będzie interesująca, która mnie naprawdę ruszy, naprawdę, że będzie coś ciekawego. Chodzi o nowego Nieśmiertelnego, bo odpowiedzialny za niego jest Chad Stahelski, czyli facet, który zrobił Johna Wicka. Więc mam nadzieję, że będzie dobre. Nowe Nieśmiertelne to tak zwany prequel serii z Lambertem. Stahelski o pracach nad filmem podaje nam Screen Rant. A to jeszcze Ramirez? Sanchez? Chyba Ramirez. Przypomnieć mi, jak się Sean Connery nazywał w tym filmie, ale chyba się nazywał Ramirez. Do tej pory niewiele widzieliśmy o reboocie, pięknie, o nowej wersji Nieśmiertelnego z Henry Cavillem w roli głównej. Teraz Chad Stahelski, który stoi za starami projektu, uaktualnił dotyczącego informacje. Henry Cavill jako, no umówmy się, że może Connor MacLeod z klanu MacLeod. Bardzo mi się podoba ten pomysł. I to nie tylko dlatego, że widziałem ostatnimi czasy go bardzo często przecież w roli Wiedźmina, ale ja, jeżeli chodzi o Henry'ego Cavilla, nie mam zbyt wielkich oczekiwań aktorskich. Według mnie nie jest to bardzo dobry aktor, ale akurat do takich roli, jak właściwie jak Superman, jak Wiedźmin, czy akurat tutaj, idealnie, naprawdę idealnie pasuje, idealnie się wtapia w tło i mam nadzieję, że będzie rzeczywiście fajnie zrobione, bo to jest jedna z tych serii, która bardzo szybko ona straciła na jakości, bo w drugiej mieliśmy już, co to było, Podróże w czasie? Nie, jakieś takie bzdury były. W pierwszej rzeczy ustanowiliśmy pewien kanon po to, żeby go w drugiej od razu złamać. Trójka jeszcze tam była, Mary Van Peebles pojawił się w trójce, jeszcze to jakoś było, no i potem to już było gorzej. Chyba jest z 6 części, więc możliwe, że akurat przy okazji tego Nieśmiertelnego byłby dobry pomysł na to, żeby te filmy wszystkie zrecenzować. Goszcząc w prowadzonym przez Josha Chorowica podcaście Happy, Sad, Confused, Chad Stahelski ujawnił kilka szczegółów dotyczących Nieśmiertelnego, nad którym pracuje. Zdradził, że nowa historia może być tak zwanym prequelem oryginalnego filmu z 1986 roku. Zaskakujące.
bo tam tak naprawdę Conor McLeod dostaje swoje moce, no dowiaduje się o nich. No to ciekawe, co chcą zrobić. Uwaga, jedzie Czubówna. Myślę, że mamy już kilka bardzo dobrych elementów, powiedział. Cała sztuka polega na tym, że mając tagline może być tylko jeden, nie możesz zabić wszystkich za pierwszym razem. Powiem ci jako pierwszemu, w naszą historię zostanie zaangażowanych wiele znanych już postaci, ale wzięliśmy pod uwagę także elementy z serialu i staramy się zrobić coś w rodzaju prequela. Opowieści o początkach zgromadzenia. Mamy więc przestrzeń, aby to rozwijać. W serialu Adrian Paul wcielił się w rolę, no chyba nie Conora, tylko jakiś tam był jego kolega, ale ten serial był na tyle popularny, że chyba w 6. części, czy tam w 5., w jednej z ostatnich w każdym razie, Adrian Paul pojawił się w filmie. Pierwsze pogłoski o planach, sekundkę, zwiastun, o proszę bardzo, niech będzie. Pierwsze pogłoski o planach zrealizowania nowego Nieśmiertelnego pochodzą z 2008 roku. Na przestrzeni lat w projekt zaangażowani byli tacy reżyserzy jak Justin Lin, czyli facet od Szybkich i Wściekłych, czy Juan Carlos Fresnadillo. 28 tygodni później. Ale które 28 tygodni później? Aha, te 28 tygodni później, dobrze. Myślałem, że może te z Sandrą Bullock, z których się nabijają. W 2021 roku ogłoszono, że w jednej z głównych ról zobaczymy Henry'ego Cavilla. Chad Stahelski, który aktualnie zajmuje stanowisko reżysera, twierdzi, że film będzie współczesną tragedią mocniej niż oryginalne filmy i serial osadzony w rzeczywistości. No okej, zobaczymy, co tu się będzie działo. No, jestem za. Akurat to jest, ja mówię, to jest film, niech tak będzie, którym jestem bardzo zainteresowany i to z dwóch powodów. Po pierwsze, bardzo mi się podoba fabuła. Ja uwielbiam Nieśmiertelnego. Christopher Lambert był genialny. To po prostu pokazuje, jak jeden film może uczynić się z gwiazdą. No bo no ja wiem, że oczywiście był mniej więcej w tym samym okresie był Tarzan z Lambertem, ale później już była Wielka Posłucha, chyba jeszcze z czasów VHS. Pamiętam Fortecę. To się w kosmosie działo. No i wiadomo, że kilka innych różnych miał genialnych filmów, ale to już jeszcze, że tak powiem, we Francji, kiedy grał u Luca Bessona, chociażby w metrze. No ale Nieśmiertelny tak, naprawdę fajna sprawa. A po drugie, sam Stahelski pokazał, że potrafi zrobić dobrego Johna Wicka, mimo że powiedzmy trójka niekoniecznie mi się musi podobać, ale 4. John Wick mi się podoba jeszcze bardziej. Więc jestem za, a nawet przeciw, jak mawiał Lechu. Zaraz popatrzę, co tutaj już piszecie. Może być naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Czy była u mnie premiera Sound of Freedom z Cavillem? Nie wiem, nie sprawdzałem. Może sobie ogarnę, później zobaczę. Polska komediami romantycznymi stoi. No, takiej potęgi nikt nie pokona. No proszę bardzo. Jak Stahelski, to o choreografii sztuk walki raczej możemy być spokojni. Tak, bo on był kaskaderem, potem oczywiście był koordynatorem kaskaderów, potem oczywiście układał te choreografie sztuki walki, no a też wziąć pod uwagę, że może spokojnie to ogarnąć. Dziękuję bardzo. Juan Sanchez Villalobos Ramirez, czyli miałem rację, Ramirez. Chociaż miałem rację, że Sanchez, więc win-win. 2 razy. Aha, to Patriota pisał dobrze. Jak już pisałem Nieśmiertelnego, poczekam jeszcze trochę, bo kolejny film Stahelskiego ma być Rainbow Six z Michaelem B. Jordanem. Ostatnio mówił to w wywiadzie, że strajk blokuje. No zobaczymy, czy coś się dzieje. W jakiej fazie są filmy. Sprawdzam, panie i panowie, teraz nie Simon Stahelski. Chad Stahelski. Chad. Super, już tutaj sprawdzam. Będę wiedział, co jest grane, czy jakieś tam nowości mamy w planach. Okej. No jako kaskader, a nie są jako kaskader, to rzeczywiście niech sobie śmiga. Chad Stahelski jako reżyser, jako director. Wow, 11 projektów, 11 filmów jest. W tym momencie już wam mówię, to są wszystko filmy w reżyserii Stahelskiego. Tutaj akurat Gangsters of Shanghai, reżyser to jest preprodukcja, to serial telewizyjny. Kill or Be Killed jest in development, czyli w tym momencie kręcą, piszą scenariusz, zapewne. Gdzie jest dalej? Co jest tutaj dalej? Dobra. Potem jest Rainbow Six, tak jak mówił Patriota.
właśnie jest w preprodukcji. Sandman Slim również jest in development, czyli na etapie scenariusza, gdzie jest zbieranie ekipy i tak dalej. Później jest film o jacie, później jest miniserial Rain in development również. Kolejny serial Vice City preprodukcja. Kolejny film Black Samurai preprodukcja. Czy coś więcej? To na razie tylko i wyłącznie są podawani reżyser, a także scenarzyści. Więc mamy to. Potem jest kolejny film, gdzie reżyseruje, czyli Shibumi in development, czyli umówmy się, na etapie scenariusza. Później kolejny film Classified również robiony jest. Potem jest Ghost of Tsushima, więc coś dla fanów Gratka. Tu już jest preprodukcja, więc dobrze, ale niestety też nie ma żadnych aktorów podłączonych. No i dopiero później jest Nieśmiertelny. I też w Nieśmiertelnej jest już preprodukcja, czyli tak naprawdę jeżeli popatrzymy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jest 11 projektów, ale 6 z kolei już w preprodukcji jest, bo tam to są dopiero, że tak powiem, zapowiedziane scenariusze, więc no tak jak pisałeś właśnie wcześniej, Patriota, poczekamy sobie kilka ładnych lat na te produkcje, no ale mam nadzieję, że warto, także będzie fajne. O, proszę bardzo, Dariusz tutaj dorzuca, że Adrian Paul grał kuzyna Conora Duncana, no więc wszystko się wyjaśnia. No widzisz, gdybym popatrzył na twoje komentarze, to bym wiedział, nie musiałbym szukać. Tak, wczoraj był Kevin na Polsacie, chyba komuś coś się pomyliło. Z ręką na sercu, proszę mi napisać ja. Jak zaczęliście oglądać, jak zobaczyliście, że jest Kevin na Polsacie, komuś się przypomniało, że jestem tak stary, że pamiętam święta bez Kevina. Nie no, nawet widziałem takie właśnie zdjęcie telewizora i kiedy Polsat puści we wrześniu Kevina, a ty nawet choinki nie masz ubranej, także po prostu będzie grubo. No mam nadzieję, że nie zapomną i puszczą nam święta Kevina w święta, bo święta bez Kevina to po prostu jak święta bez choinki, chciałoby się rzec. Słuchajcie, no zdjęcia do serialu Obcy przerwane. W kosmosie nikt nie usłyszy głosu strajkujących. Nie, trzeba poważnie powiedzieć. W kosmosie nikt nie usłyszy głosu strajkujących. Zdjęcia do serialu Obcy przerwane, jak podaje Deadline. Naprawdę, jeżeli to oglądasz, a wiem, że jesteś wiernym widzem Bobie Igerze z Disneya, daj sobie człowieku siana, podpisz te papiery, daj im podwyżki, daj im godnie pracować, nie rób z siebie wieśniaka, wariata, bo sam zgarniasz grube miliony za rok, a im nie chcesz dać podwyżki o kilka dolarów, oczywiście parafrazuję, ruszy wszystko, cała machina, a ty nie będziesz wyglądał jak łachmyta i filmy nie będą wycofywane. Wiele tutaj, potem powiem oczywiście o Disneyu, który będzie tak na dobrą sprawę kilka projektów zamroził, wycofał albo wrzucił w otchłań, bo nie ma, po prostu naprawdę robicie z siebie wieśniaków i to wszystko. Mamy dobrą i złą wiadomość dla fanów cyklu Obcy. Dobra dotyczy kolejnej osoby w obsadzie, zła związana jest ze strajkiem aktorów. Tara! Ja cię kręcę. Jak poinformował portal Deadline, zdjęcia do serialu Alien zostały właśnie przerwane. Aktorzy, którzy przebywali na planie w Tajlandii, zostali odesłani do domów. Dziękuję bardzo. Przerwa była planowana od chwili, gdy wiadomo było, że strajk się odbędzie. Zdjęcia, które ruszyły w lipcu, trwały wyłącznie z udziałem aktorów zrzeszonych w brytyjskim związku zawodowym Equity. Na planie nie było więc grających główną rolę Sydney Chandler. No, proszę bardzo. Ponieważ skończyły się sceny, w których nie występuje, teraz musi nastąpić przerwa do czasu zakończenia strajku. A producent za to boli. Sekundkę, zapauzujmy tutaj. Portal Deadline ujawnił także nazwisko kolejnej osoby w obsadzie serialu. Jest to Kit Young, jedna z gwiazd serialu Netflixa Cień i Kość. Dajcie znać, panie i panowie, czy kojarzycie tego aktora. Ja przyznam szczerze, że tego serialu w ogóle też nie kojarzę. Cień i Kość. Shadow and Bone. Okej, no hit sprzed kilku lat. No rzeczywiście 7.0 ocena to nie najgorzej. Patrzymy dalej. Kit Young, proszę bardzo, znowuż. Kit Young jest młodym brytyjskim aktorem mającym szkocko-ugandyjskie pochodzenie. O, żeszty, ale mieszanka.
Swoją karierę zaczynał na teatralnych deskach, zagrał m.in. Oktawiana w Juliuszu Cezarze i Malcolma w Macbecie. Przed kamerą pojawił się w kilku serialowych epizodach i krótkich metrażach. Przełomem okazał się serial Cień i Kość. Aktor kontynuował współpracę z platformą Netflix, występując również w filmie Akademia Dobra i Zła. Aż nawet sprawdzę, Akademia Dobra i Zła. Aha, czyli to jest taki dla młodzieży. No okej, w porządku. No i mamy to. No jakoś jestem niespecjalnie zaskoczony tym, że Obcy jest planowany postój, czyli czy się stoi, czy się leży. No nie, no jakoś tak jest, rzeczywiście jest słabiutko, naprawdę słabiutko. Nie to, że nie ogarniam tego strajku, po prostu nie ogarniam tego, jak osoby zarabiające miliony i w twarz po prostu walące te informacje mogą mówić, że odmawiają ludziom podwyżki, która ostatnio była tam ileś lat temu. No po prostu szkoda gadać. Dobra, lecimy dalej, bo jeszcze kilka rzeczy jest. Skoro Obcy, no to musi być Ridley Scott, panie i panowie, no bo nie ma innej możliwości. Aż nawet sprawdzę, gdzie tutaj mam informację o chyba nawet nie wrzuciłem Ridleya Scotta, no ale jak to nie wrzuciłem Ridleya Scotta? No co tu się dzieje? No proszę bardzo, nie wrzuciłem. Ile potrwa wersja? No nie wrzuciłem, muszę szybciutko zrobić. Tutaj w międzyczasie było pytanie o to, jak to, że powstaje Barbenheimer. Tak, powstaje Barbenheimer. I o tym sobie też za chwilę pomówimy, bo ktoś stwierdził, że skoro to jest tak, ktoś stwierdził, że skoro kokainowy misiek zrobił pieniądze, to trzeba zrobić kokainowego rekina, trzeba zrobić panterę i tak dalej. No i to akurat wszystko jest pięknie robione, tak samo w ten sposób. Więc póki co na razie zostajemy przy Napoleonie i Ridleyu Scottie. To jest akurat ile trwa wersja reżyserska Napoleona. Ridley Scott chciałby, by trafiła na Apple TV+. To jest akurat z Joe Blow. Napoleon, nowe dzieło Ridleya Scotta z Joaquinem Phoenixem w tytułowej roli, trafi na ekrany kin już w listopadzie. Twórca Gladiatora przygotował także wersję reżyserską, znacznie dłuższą od producenckiej. Reżyser ma nadzieję, że platforma Apple TV+, dla której został wyprodukowany film, zdecyduje się ją udostępnić. Zapewne zdecyduje się ją udostępnić. Który to był ostatnio film? Pam. Któryś z... Nie James Gunn, tylko Zack Snyder, tak? Też dla Netflixa nakręcił 2 filmy i będą też dostępne wersje reżyserskie, które będą dłuższe. Wersja kinowa Napoleona ma potężny, niemal 3-godzinny metraż. Wow! Przeczytaj? Nie będziemy czytać. Ridley Scott przygotował jednak wersję reżyserską, dłuższą, o bagatela prawie 1,5 godziny. Ogarniacie to? Film 4,5 godziny? No chyba, że wytwórnia wróci, chyba, że Apple TV Plus stwierdzi, no to może to wypuścimy jako Napoleon 1, Napoleon 2. Napoleon 2, powrót z Elby. Jak na razie nie wiadomo, czy i gdzie będzie można ją obejrzeć. Reżyser ma nadzieję, że Apple TV Plus, czyli platforma, dla której powstał film, zdecyduje się ją udostępnić. Dodatkowy materiał zawiera sceny z życia Józefiny sprzed poznania Napoleona. No czy tak naprawdę ja rozumiem, mamy film 3 godziny, no i są pewne sceny muszą wyjść, ale 1,5 godziny i to było nakręcone, ktoś za to zapłacił. To nie jest tak, że tak od czapki. To też pamiętacie, że jak film to jest 1,5 godziny, to nie jest tak, że nakręcili 1,5 godziny filmu i dziękuję bardzo. No to jedna scena, kilka robi się ujęć, kilka powtórzeń i tak dalej, więc to pewnie trwało kilka ładnych, że tak powiem, dni. Scenariusz Napoleona napisał David Scarpa, który współpracował już ze Scottem przy Wszystkich pieniądzach świata. Opowiada on historię Napoleona z perspektywy jego relacji z Józefiną. Scott pierwotnie obsadził w tej roli Jodie Comer, czyli Margaret de Cargu z ostatniego pojedynku. Aktorka musiała jednak zrezygnować ze względu na inne zobowiązania i zastąpiła ją Vanessa Kirby. Proszę bardzo, tutaj mamy zwiastun, no ale nie mogę wam go pokazać. Wyprodukowano dla Apple TV Plus Napoleon. Będzie pokazywany także w kinach. Polska premiera 24 listopada. No, zobaczymy. No tak, no to akurat Ridley Scott i wielka produkcja. Pamiętacie, nawet w zeszłym tygodniu mówiłem, że chcę w końcu jakąś wielką produkcję zobaczyć, żeby rzeczywiście coś się działo. Trzeba będzie obejrzeć. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Chociaż no, co tu dużo mówić. Ostatnimi czasy Ridley Scott, panie i panowie, nie ma dobrej prasy, tak? Te filmy nie wychodzą mu
najlepiej, nie są one najciekawsze. Już wiadomo, robiłem recenzję, to wiecie oczywiście o Obcym, to tego się oglądać nie dało. Ostatni pojedynek, czyli też film kręcony w Kercz, niedaleko mnie, też przeszedł bez echa, mimo że były znane nazwiska, bo Affleck, był Damon i tak dalej, i tak dalej. Nawet panowie mieszkali u mnie w mieście. Chciałem powiedzieć u mnie w domu, ale bym się zapędził. No nie wiem, zobaczymy. Kiedyś było tak, że Ridley Scott należy do tych twórców, których oglądałem i od razu, ciach, bez problemu, wszystko, co tylko wychodziło, to brałem w ciemno. No ale po tych jego, że tak powiem, eskapadach w kino, które to nie nadaje się do niczego, już tak rzeczywiście nie jest, to już raczej bardziej stonowany, spokojnie poczekam, jeżeli będzie fajnie, to obejrzę. Już tutaj patrzę, co piszecie. Bardzo czekam na Napoleona, wręcz jaram się po genialnym Gladiatorze i doskonałej kreacji u Phoenixa jako Kommodusa. Liczę na hit. No tak, tylko że pamiętaj, że Gladiator to już ładnych parę lat od tego czasu minęło, no a też Ridley Scott niedługo będzie kręcił, czy już kręci drugiego Gladiatora. Aż nawet sprawdzę, czy coś się dzieje u niego. No, mam nadzieję rzeczywiście, że Paty sobie spokojnie przypomni i powie: OK, dajemy czadu, wiemy co jest grane i nie ma problemu. Nie chcę jako producent, chcę jako reżyser. Upcoming ma 6 projekcji, 6 produktów, 6 filmów właściwie, które robi. In development, czyli w fazie, że tak powiem, scenariusza jest Queen and Country. Potem ma miniserial Road to Freedom już jest w produkcji. Gladiator 2 zapowiedziane jest na przyszły rok, zobaczymy, jest preprodukcja, czyli może, czy nie najgorzej. Alien Prequel, Untitled, bez tytułu, też na przyszły rok jest no zobaczymy, na podstawie, w fazie scenariusza jest. Potem mamy serial Sinking Spring, preprodukcja, no i Napoleon Complete, także jest zrobiony. Ten serial Sinking Spring to tylko jeden odcinek miał nakręcić. No mam nadzieję, że aż nawet sprawdzę, czy wiemy coś na temat tego Obcego, bo ja bym nie chciał, żeby tak naprawdę on cały czas był w to zaangażowany. Mam nadzieję, że po prostu dostanie kopa. Convert to be titled Alien Awakening, czyli Obcy Przebudzenie. Obcy Przebudzenie. Jaki był polski tytuł? Dajcie mi znać. Polski tytuł czwartego Obcego. To nie było Przebudzenie? Znaczy inaczej, no tytuł był Resurrection bodajże, ale jaki polski tytuł dali? Dajcie znać, bo jestem ciekaw. Przygody Józefiny, kolejna część multiversu Napoleona, gdzie finałem będzie spotkanie Avengers. Wróci cesarz podczas bitwy narodów. No tak, człowieku, okaże się, że wiesz, że on zginął, wiesz, jego będą przygody, zrobią cały na przykład jeden sezon zrobią na Elbie, na Świętej Helenie. Oczywiście mowa o wyspach, panie i panowie, żeby nie było żadnego zgrzytu. I tutaj się okaże, on się przeniósł po prostu w inne czasy, tam spotka Obcego, wiesz, go zaimplementuje tutaj na ziemię i to będzie wtedy taka wielka parabola i okaże się, że patrzcie, ale ja już wtedy widziałem, i za pomocą komputerowo generowanych efektów, czy tam jakiejś tam technologii, którą biorą, wezmą na przykład odmłodzą Sigourney Weaver, która będzie, a gdyby na przykład w roli Józefiny wcieliła się Sigourney Weaver, to by dopiero był hardcore, naprawdę pojechali, byłoby super. Proszę bardzo, Obcy 4 Przebudzenie. No tutaj teraz mamy zagwozdkę. Obcy 4 Przebudzenie i Obcy 500 też będzie Przebudzenie. No jak oni to zrobią? No zobaczymy. Coś pewnie wyślą fajnego. No tak, ten z Winoną Ryder, z Iwoną. Tak, no to właśnie jest czwarty. To jest czwarty Obcy. O tym mi chodziło, gdzie tam sklonowana Ripley powstaje i tam wyciągają z niej obcych i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy. Jestem tak samo jak wy ciekaw, ale nie powiem, że jestem pełen optymizmu, bo te czasy, jeżeli chodzi o Ridleya Scotta, minęły bezpowrotnie, panie i panowie. Ja sobie łyknę herbatki, a wy, jeżeli jeszcze nie dajcie łapę. Jak lubicie takie spotkania, lubicie takie nasiadowe, dajcie łapę. Jeżeli jeszcze nie było ci dane, to drogi widzu, droga widzko, subskrypcja z dzwoneczkiem, opcja wszystko, wtedy jest już bardzo jestem z tego zadowolony. A my lecimy dalej. Teraz, panie i panowie, coś dla graczy i no, ostatnio było o tym, że jedna firma ponosi ceny, druga ceny, no i proszę bardzo, i teraz Sony stwierdziło, no to my też poniesiemy cenę, bo skoro wszyscy ponoszą, to co mamy być stratni? Co?
No, słuchajcie. Sony potwierdza wcześniejsze wrześniowe tytuły i ponosi cenę PlayStation Plus. To jest akurat z bloga PlayStation. Japoński gigant właśnie zapowiedział 3 produkcje, które pojawią się we wrześniowym abonamencie PlayStation Plus Essentials. Niestety nie jest to jedyna rzecz, która pojawia się w ogłoszeniu na blogu. Zacznijmy od newsa, od pozytywnych rzeczy. We wrześniu na PlayStation Plus Essential pojawią się Saints Row, kolejna gra to Black Desert Traveler Edition, a także Generation Zero. Te trzy produkcje, czy kliknę to się pokaże? O, jest, można, widać też nawet nie najgorzej, więc to jak najbardziej będzie dostępne. Chociaż to zestawienie raczej nie zrobi na abonentach wrażenia, tak dalsza część informacji na blogu może zmrozić krew w żyłach. Sony zdecydowało się bowiem na podniesienie cen rocznych abonamentów we wszystkich krajach na świecie i to w dość znacznym stopniu. Na blogu zabrakło informacji o polskich cenach, ale biorąc pod uwagę bieżące kursy walut, nowe ceny mogą się kształtować w następujący sposób. PlayStation Plus Essential, czyli to jest ta najtańsza opcja, będzie kosztowało 322 zł. PlayStation Plus Extra 563, a PlayStation Plus Premium 680 zł. To są oczywiście ceny za rok. No grubo, ja w tym momencie zobaczę, jak teraz się ceny teraz się kształtują, bo jestem ciekaw, jak to teraz wygląda. Nie chcę nowe, ile kosztuje PlayStation Plus, proszę bardzo. Teraz jest 37 zł Essential, 37 zł miesięcznie, czyli coś, co się nie zgadza. No bo jeżeli to jest 37 zł miesięcznie i to jest akurat na PlayStation jest informacja, subskrypcja PlayStation Plus Essential 1 miesiąc, 37 zł. No to za rok, 10 miesięcy jest 370 zł, no to jest taniej. Coś tutaj ktoś źle napisał, mi się wydaje. Patrzcie. O, tutaj polskie ceny 295, 520 i 600 zł oficjalnie. No ale popatrzcie, tutaj wam pokażę. Ja teraz jestem na PlayStation Store. Subskrypcja PlayStation Essential 1 miesiąc. No chyba, że na przykład to jest taka tylko i wyłącznie opcja promocyjna, że na dzień dobry mamy, a potem to już rzeczywiście drożeje. No ale w tym momencie nie mogę Lancelowi nie wierzyć. No więc jeżeli, przełączyło się na Barbie, nie, musimy wrócić z powrotem. Więc jeżeli tak, no to bardzo, bardzo, bardzo duże rzeczywiście różnica cenowa, bo z 295 na 322 zł, no to ta najdroższa o 80 zł drożeje w skali roku. No pewnie jeszcze można powiedzieć, że jeszcze nie najgorzej z racji tego, że no nie jest to dużo złotych, bo drożeje ta najtańsza opcja o tam 30 zł, no ale tak naprawdę jeżeli Netflix podrożeje o 30, Disney o 30, to, no to wtedy się rzeczywiście uzbiera. No i to się zgadza. Aktualnie jest 37 zł za miesiąc, 240 na rok, czyli jest promocja. Aktualnie 37 zł jest na miesiąc, 240 na rok teraz. Aha, no to w tym momencie ty już podajesz te nowe ceny. Czyli w tym momencie jest 240 zł, no to drożeje o 55. No to już rzeczywiście troszkę robi różnicę. Zobaczymy. A ja akurat nie jestem użytkownikiem PlayStation Plus. Wiecie jaki ze mnie jest gracz, no ale taka cena, no to rzeczywiście robi wrażenie, rzeczywiście może zwalić z nóg, panie i panowie. Słuchajcie, bo akurat skoro się już pokazało, no to wrzucimy to, czemu by nie. Teraz pogadamy sobie o Barbenheimerze. Barbenheimer, panie i panowie. Jaka jest geneza oczywiście tego zbitku Barbenheimer, Barbie, a także Oppenheimer. Oczywiście Barbenheimer, bo to niby trwała tam wielka batalia pomiędzy tymi filmami. No i ktoś stwierdził, dobrym pomysłem byłoby jak najbardziej zmonetyzować tego Barbenheimera. Powstaje Barbenheimer, odtwórca Corona Zombies. Podaje Joe Blow znowuż. To była tylko kwestia czasu i szczerze jesteśmy zaskoczeni, że dopiero teraz zostało to ogłoszone publicznie. Box office'owy fenomen, znany jako Barbenheimer, zainspirował studio Full Moon Features do realizacji filmu. Projekt nosi tytuł Barbenheimer. Przypomnę, Full Moon Features to jest wytwórnia odpowiedzialna m.in. za Władcę Lalek, więc panie i panowie, nie spodziewajcie się zbyt wysokiej jakości produkcji.
W rozmowie z Joblo producenci ujawnili szczegóły fabuły komedii Barbenheimer. No to słuchajcie, lecimy. Akcja filmu rozgrywać się będzie w Dollsville, gdzie grupa żeńskich lalek ma dość. Wściekłe postanawiają zbudować bombę atomową, która raz na zawsze zniszczy patriarchat. Boże, morda! Co to jest? Już jest dobrze. Nie, już nie dam rady zrobić głosu, przepraszam bardzo. Przewodzi im genialna doktor Barbenheimer. Czy jednak wywołana wojna płci nie zniszczy więcej niż tego spodziewały się bohaterki? Producenci Barbenheimer zapowiadają komedię, dramat, akcję i totalny Armagedon. Zdjęcia do filmu powinny rozpocząć się wkrótce. Premiera planowana jest w okolicach Bożego Narodzenia. Uspokoję was, panie, panowie. Tak, jak najbardziej. Kiedy ten film się już pojawi, to będzie recenzja na kanale. D-Cup A Bomb. Oczywiście D-Cup to się odnosi do rozmiaru piersi. Barbenheimer Exploding Soon. No po prostu grubo. Full Moon Features, mordercze laleczki. Full Moon Features to amerykańskie studio filmowe. Sekundkę zapauzuję, tutaj nie będzie reklamy. Amerykańskie studio filmowe założone w 1988 roku, specjalizujące się w produkcjach tak tanich jak barszcz. Ich najsłynniejszą serią jest bez wątpienia Puppet Master, która zadebiutowała w 1989 roku. Wśród innych intrygujących cykli mają też wampiryczne Subspecies czy stonerska seria komediowych horrorów Evil Bong. W 2020 roku, kiedy niemal cała branża została sparaliżowana przez pandemiksa, Full Moon wyprodukował inspirowany chorobą apokaliptyczną komedię Corona Zombies. Co jest normalnie? Będzie recenzja premierowa, to takiego filmu nie można chyba odpuścić. Ja cię kręcę. Jak to w ogóle brzmi, sam opis tej fabuły. Oczywiście, że tak, skoro ma być w grudniu, to sprawdzę, czy jest coś wiemy. Full Moon Productions. Dzisiaj akurat dzień z podznaku IMDb. Dużo tutaj rzeczywiście sprawdzam. A czemu by nie? Skoro rzeczywiście jest możliwość, no to jedziemy z koksem. To brzmi groźnie. Nie w ten sposób, tylko dajcie mi według daty. Według daty to będę wiedział może co jest grane. No nie, Killjoy jeszcze był. Killjoy. 2011. No tutaj nie ma nic ciekawego. Zobaczymy, może i pisze Barbenheimer. O, jest coś, jest. Proszę bardzo, już tutaj sprawdzam. No jest, ale nie ma żadnych detali ponad to, co już wiemy. No, popatrzymy, pożyjemy, uwidzimy, panie i panowie. Może być naprawdę niesamowicie. Czyli Marcin, widzę, że dobrze trafiłem, bo idealnie na Barbenheimera. Dobrze, pokazywałeś już te Blu-raye? Nie. I nie będę pokazywał te Blu-raye i DVD. W sumie jest ich 54. Pokażę za tydzień podczas odcinka urodzinowego. Także jak najbardziej zapraszam. Lepsze niż film o leniwcu mordercy. No, to jest po prostu hardkorowa sprawa, ludzie. No słuchajcie, to trzeba obejrzeć. No trzeba obejrzeć. Trzeba będzie obejrzeć, przynajmniej będę miał banana w myślach po projektach podczas świątecznych porządków. No chyba tylko i wyłącznie. Wiesz co, nie ma podanego, to nie ma żadnych informacji, czy to będzie kino, czy to będzie właśnie może, ja wiem, że oczywiście ich filmy to głównie trafiają na platformę streamingową, ale może się okazać, że akurat, ponieważ jest temat tak chwytliwy, może ktoś to będzie robił. No w tym momencie póki co nie ma nic. Jest oczywiście za dystrybucję jest odpowiedzialny Full Moon Productions, więc można byłoby zakładać, że to będzie streaming, ale jak mówię, no może się okazać, że no to dużo mówi, że tak będzie temat chodliwy, nośny, że zrobią. Społeczeństwo daje ci propozycję nie do odrzucenia, Marcinie. No tylko i wyłącznie. Ja nie wiem po prostu, jak to ogarnę, ale zobaczymy. Słuchajcie, mam nadzieję, że to będzie zabawne chociażby. No może nie będzie super wielkie kino, ale to też pamiętajcie, to jest
to jest Full Moon Productions, więc budżet tam pewnie będzie znikomy. No domyślam się, że pewnie troszeczkę wyższy niż przy okazji jakichś tam Rekinsteinów, no ale też nie czarujmy się, że to będzie dużo. Ja pamiętam przecież, jak robiłem recenzję Władcy Lalek, no to tam budżety były po kilkaset tysięcy dolarów. Tutaj skoro film będzie, no to na dobrą sprawę niedługo, bo to grudzień, czyli pamiętajcie, wrzesień, październik, listopad, grudzień, 4 miesiące. Oni pokazali, że potrafią nakręcić film w 4 dni, bo któreś z Władcy Lalek było kręcone w 4 dni. To ta część, gdzie tam było bodajże chyba z godzinę retrospekcji, więc oni potrafią. To jest ja się dziwię, że do dzisiaj żaden producent z Full Moon Productions nie zaproponował jeszcze Patrycjuszowi Wegecie, czy jak tamkolwiek on się teraz nazywa, Patryk, chodź do nas, hono, zrobimy sobie filma, będzie super, damy ci pieniądzuru. Nie damy ci pieniądzuru, damy ci dobrych aktorów. Nie, wiesz co, po prostu jakiś taki film zrobisz, będzie super, co, ty tak robisz gówniane filmy, to my beznadziejne filmy za tanio, ty beznadziejne filmy drogo, a wiesz, po połowie gdzieś tam się coś... Ja się naprawdę dziwię, że czegoś takiego jeszcze nie ma. I tutaj czekam, bo jeszcze widzę, jestem właśnie na ich stronie. Leech Woman jest, panie i panowie, cały czas czekam na to. Puppet Master, Foreigners Leech Woman jest w jakimś stadium. W tym momencie jest preprodukcja, więc mam nadzieję, że ten film, Charles Band jest oczywiście producentem, mam nadzieję, że wróci i dostaniemy coś zabawnego. No ja czekam na ten film. Marcin, zrób film Veganator, będzie hit. A z kim byśmy połączyli Wegę? Z Predatorem? Z Terminatorem? Może chodzi się o to, żeby połączyć wegę z weganizmem na przykład i tylko coś dorzucić, nie? No to by dopiero było hardkorowe. Możliwe, że tak zrobimy. Słuchajcie, było o tym, że Obcy się skasował, nie, zatrzymał się. Produkcja, no to kolejny film, tym razem jest serial, który skasowany jest. Disney znów co zrobił? Popularny serial Wielka, skasowany, podaje Deadline. Dopiero w zeszłym tygodniu mówiłem, że skasowali jeden z seriali, który, no co tu dużo mówić, był nagradzany, był oglądany, a oni powiem, nie. Naprawdę, Bobie Igerze, nie masz głowy do dobrych pomysłów. Chyba trzeba byłoby ci zabrać te 20 milionów. Może zrobimy ankietę, co? Na czacie. Czy zabrać Bobowi Igerowi? Jeżeli tak, to zrobię screena i wyślę mu. Zrzut ekranu będzie jak nic. Czystka kontentowa w Disneyu trwa w najlepsze. Po nakręconych, ale jeszcze nie wyemitowanych serialach jak Kroniki Spiderwick przyszła pora na popularne i nagradzane. Należąca do Disneya platforma Hulu skasowała właśnie komediowy serial historyczny Wielka. 4. sezonu nie będzie. Tak samo skasowany został po chyba 2. sezonie serial był kiedyś Jak poznałem waszą matkę, to Jak poznałem waszego ojca. Też wywalili. Serial Wielka to komediowe spojrzenie na XVIII-wieczną historię Rosji. Pokazuje drogę, jaką pokonała Katarzyna Wielka od nikomu nieznanej outsiderki do najdłużej panującej kobiety w historii Rosji. Produkcja wykorzystuje tylko wybrane i nieliczne fakty historyczne. Jest to przede wszystkim fikcja i satyryczna opowieść o młodej, romantycznej dziewczynie, która przybyła do Rosji, aby wejść w zaaranżowane małżeństwo z carem Piotrem. Mając nadzieję na znalezienie miłości i szczęścia, w ich miejsce odkrywa raczej niebezpieczny, zdeprawowany i zacofany świat, który postanawia zmienić. Jedyne, co musi zrobić, to zabić męża, pokonać kościół, pokrzyżować plany wojsku i przyciągnąć sądy na swoją stronę. Bagatela, tylko tyle, także luz blues. Serial ma na swoim koncie 6 nominacji do Złotych Globów, 2 nagrody Emmy oraz 2 nagrody Gildii Scenarzystów. Dlaczego mimo takich osiągnięć Hulu zdecydowało się na skasowanie serialu? Nie wiadomo. Platforma odmówiła portalowi Deadline odpowiedzi na to pytanie. Czyli już nawet nie komentują tego, co się dzieje. Co za ludzie po prostu. Wiecie, no ja rozumiem, to jest normalne. Zresztą sami wiecie, jeżeli na przykład na naszym kanale jest seria, którą wymyśliłem, ale no nie sprawdziła się, no to się anuluje. Ale jeżeli jest seria, no to wyobraź sobie, że na przykład mówię wam, że od środy nie ma kultowych horrorów. No to pewnie byście mnie zastrzelili, bo domyślam się, no i tak naprawdę z tego, co pokazują statystyki, około 30% osób, które tutaj są na kanale, właśnie są dla horrorów, więc to byłoby niesamowicie. A oni tak robią i to już kolejny jest serial. No to są jakieś jaja. No ale proszę bardzo, czemu nie?
Ja po prostu nie ogarniam tego, co oni robią. No ale skoro chcą, to proszę bardzo, niech sobie śmigają, niech sobie anulują, jak chcą, tak mają. Słuchajcie, nowości wrześniowe w Kanal Plus online. Rzeczywiście Kanal Plus dosyć fajna ma produkcję, a tutaj akurat widzę, że jest i nowy Belfer, czyli Belfer 3. Wrzesień w Kanal Plus online, Belfer 3 i nowy Asterix i Obelix, co jeszcze warto obejrzeć. I to nie jest napisane, więc domyślam się, że jest to albo artykuł własny Filmwebu, albo nadesłany z Kanal Plus. We wrześniu w Kanal Plus online wrzesień w Kanal Plus online oznacza hitowe seriale i premiery kinowych przebojów. Dobra, dajcie nam rozpiskę, będziemy patrzeć. W piątki od 8 września na start 2 odcinki sezonu 3 Belfra, więc można jak najbardziej już to oglądać. To jest sezon 3. Patrzymy dalej, aż te zwiastuny. Nie będzie ten. 17 września Asterix i Obelix Imperium Smoka z 2023 roku, czyli jakby to mawiałem funkielnówka, ale chyba już jest bez Gerarda Depardieu, panie i panowie, tak mi się wydaje, aż nawet sprawdzimy, ale wydaje mi się, że już Depardieu nie ma, czy może powrócił, bo wiem, że ostatnio oglądałem jakiś odcinek i nie było Depardieu. No nie, jest teraz Gilles Lelouch, panie i panowie, więc Depardieu już nie ma. Może mu podziękowali ze względu na to, co tam się dzieje u niego, a może po prostu on sam nie chciał już występować w tej produkcji. Patrzymy dalej. 24 września, Ślub doskonały, komedia polska, więc pewnie kolejna komedia romantyczna, co? Jak myślicie? Będziemy oglądać? Niekoniecznie. Lecimy dalej, patrzymy. 4 września. Zadziwiający kot Maurycy, The Amazing Maurice. Obsada Hugh Laurie i Emilia Clarke. No zobaczymy, czy to rzeczywiście jest warto. No domyślam się, że będzie z dubbingiem, więc tak naprawdę nie wiem, po co dają amerykańskich zagranicznych aktorów, no ale to już inszość. Blisko, Close, dramat. To się pojawi 6 września, też nowa produkcja, bo to z 22 roku. 20 września również pojawi się Słoń, Jan Hrynkiewicz w roli głównej, melodramat. Dalej patrzymy, od 6 września co tydzień. Jak zostać Elżbietą, Becoming Elizabeth, czyli dramat historyczny, czyli serial. Piękna sprawa. Co tam jeszcze tam podrzem? Tyle. No nie tak dużo rzeczywiście jak na Netflixie, no ale też coś jest, także można sobie spokojnie obejrzeć. Zaraz zobaczę, co piszecie. My chcemy Ło, Królewnę Śnieżkę, wy chcecie wielką, my Disney decydujemy, więc czego nie robimy. No to jest naprawdę, Jurku, to jest naprawdę bardzo, bardzo dziwne, jeszcze wracając do tego, co oni robią i anulują. Naprawdę nie ogarniam tego rzeczywiście, tym bardziej, że no, nie możesz anulować serialu po serialu i potem na przykład, no bo oni mają głęboko w pamięci to, czy nam się to podoba, czy nie. Ale w tym momencie, jeżeli ty, tak jak na przykład ja, mam osobiście Amazona, Video Prime, tylko i wyłącznie po to, żeby oglądać serial The Boys. No i sobie spokojnie sobie tam płacę te 50 zł, nawet niespełna za rok. Tyle to akurat kosztuje. No i nie mam problemu z tym, sobie czekam, ale na przykład w tym momencie wyobraźcie sobie, że oglądacie właśnie Wielką, czy ten inny serial i nagle kasują ci serial, którego platformę tylko i wyłącznie po to zasubskrybowałeś, tylko i wyłącznie po to płacisz, a też pamiętajmy, to nie są małe pieniądze, jak tam tak zgrupujemy to wszystko, a oni ci anulują jeden, drugi serial, bo tak. No i w tym momencie co się stanie? Ludzie stwierdzą, no to my się wynosimy z tej platformy, bo po co mam się angażować w kolejny serial, kiedy oni mi po sezonie czy po 2 na przykład powiedzą, o dobra, no to dziękuję bardzo, kończymy. Bo jeżeli masz serial i oglądasz inne, powiedzmy nie wiem, nawet po 3 sezonie anulują, ale twórcy wiedzą wcześniej i możemy te wszystkie wątki, powiedzmy, podomykać w jakiś tam sposób, no to jest w porządku, mamy w tym momencie zakończenie i dziękuję bardzo. Ja tak na przykład na bieżąco oglądałem Teorię Wielkiego Podrywu, czyli The Big Bang Theory i już było wiadomo bodajże chyba po 8 sezonie, że serial będzie miał 10 i to wszystko, no i koniec. No ale spokojnie twórcy wiedzieli, więc mieli czas na to, żeby sobie to
fajnie doprowadzić do końca i tak dalej. A tutaj no nie ogarniam i czy tak się stanie, że na przykład kiedyś powiem, o dobra, oto odpuszczam tę platformę? Nie zdziwimy się. Jak Królewna Śnieżka ma być kobietą wyzwoloną, a krasnale mają być różnobarwnymi ludźmi, to dziękuję. Zobaczymy. Wcale bym się nie zdziwił. Wcale bym się, wiesz, nie zdziwił, ale to jest naprawdę temat na całkowicie inny odcinek, bo o tym byśmy pewnie mogli gadać godzinami. Słuchajcie, no to jedziemy z komiksami, bo rzeczywiście tutaj się dużo dzieje. W roli głównej, że tak powiem, no niech będzie Bob Iger, czyli nasz ulubieniec. Disney przynosi premiery seriali MCU, których z nich zobaczymy później, a których z nich w ogóle nie zobaczymy, co? Tego rzeczywiście może być bardzo dużo. To jest akurat artykuł The Hollywood Reporter. Strajki scenarzystów i aktorów nie pozostały bez wpływu na największe produkcje. Choćby Sony zapowiedziało już przesunięcie Cravena Łowcy. No niestety wiemy o tym. Teraz tę samą sytuację możemy obserwować w kontekście premier seriali MCU. Nowe daty otrzymały m.in. Echo i Agatha Coven of Chaos, której nowy tytuł brzmi Agatha Darkhold Diaries. Jednym z nielicznych seriali, który pojawił się na Disney Plus zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, jest drugi sezon Lokiego. I to mnie bardzo, bardzo cieszy, bo pierwszy był bardzo interesujący. Ze wszystkich seriali Marvela, które mieliśmy zobaczyć na Disney Plus, jeszcze w tym roku ostały się dwa. Są to Loki, drugi sezon 6 października, oczywiście recenzja będzie jak najbardziej, i animowana antologia A Gdyby. Drugi sezon w okolicach Bożego Narodzenia, czyli to jest to A Gdyby, co jeśli, różnie to się nazywało. Ta fajna animacja, gdzie tam dostawaliśmy zombiaków i tak dalej, i tak dalej. Kiedy premiera Agaty? Agatha Darkhold Diaries, wcześniej znany jako Agatha House of Harkness i Agatha Coven of Chaos, miała zadebiutować na Disneyu zimą 23 roku. Aktualnie mówi się o wczesnej jesieni 24, czyli o prawie rok przesuwają, czyli niezła jest obsuwa. Serial, którego fabuła trzymana jest w tajemnicy, będzie tak zwanym spin-offem WandaVision. W tytułową Agatę, znaną też jako Agnes, wścibską sąsiadkę Wandy Maximow i Visiona, ponownie wcieli się Kathryn Hahn. W pozostałych rolach m.in. Aubrey Plaza, Patti LuPone i Joe Locke. Kiedy premiera Echo? Zaraz do tego dojdziemy, tylko muszę przypukać gardziołko. Premiera Echo, czyli tak zwanego spin-offu Hawkeye'a, była planowana na 29 listopada 2023, została jednak przeniesiona na styczeń 2024. Wszystkie odcinki zostaną udostępnione tego samego dnia. Wow, grubo. No to trzeba będzie się naoglądać. No ale tu jest jeszcze nie najgorzej, bo skoro mamy 29 listopad i na styczeń, no to powiedzmy 2 miesiące jeszcze jakoś przeżyjemy. Wracając do Echo. Główną bohaterką jest grana przez Alekę Cox Maya Lopez, głucha, rdzenna Amerykanka, niegdysiejsza przywódczyni organizacji przestępczej, która wraca do rodziny Oklahomy, aby wyrównać rachunki z przeszłością. Producenci opisują serial jako bardziej szorstki i mocniej osadzony w rzeczywistości niż inne produkcje Marvela. Pojawią się w nim tacy bohaterowie jak Daredevil czy Kingpin. Okej. Brzmi ciekawie. Jeżeli to zrobią chociażby w stylu Punishera, Punisher to z Netflix, no ale wiadomo, wiecie o co chodzi. Kiedy premiera X-Men 97? Na ten akurat czekamy, bo to Wiktor bardzo lubi tą starą animację. Premiera X-Men 97 zaplanowana była na jesień 23, aktualnie przybliżona data premiery to początek 24 roku. Serial ma nawiązywać do wyemitowanego od 92 roku serialu X-Men na podstawie komiksów Jacka Kirby'ego i Stana Lee. Ja akurat w tym momencie, skoro on ogląda, to siłą rzeczy ja również. Kiedy premiera Ironheart i Daredevila? Proszę bardzo. Opóźnienie zaliczy też z pewnością Ironheart, czyli opowieść o genialnej wynalazczyni Riri Williams, w tej roli Dominic Thorne, którą poznaliśmy w widowisko Czarna Pantera Wakanda w moim sercu, oraz Daredevil Born Again, kontynuacja serialu Netflixa. Pierwszy tytuł miał pojawić się jeszcze tej jesieni, ale aktualnie nie ma go w grafiku premier. Wiadomo, że udało się skończyć zdjęcia, jednak trwające strajki scenarzystów i aktorów zablokowały postprodukcję. Wiadomo, że udało się skończyć zdjęcia, jednak trwające strajki scenarzystów i aktorów zablokowały postprodukcję. Ale niby czemu? No dobra, nieważne. Debiut drugiego zaplanowany był na wiosnę 24, ale jego produkcja została wstrzymana. No czyli po prostu super, świetnie, rzeczywiście anulują to, tamto. Tutaj w tym momencie mamy wstrzymane. No, zobaczymy.
Jurek pisze, te seriale lub jakieś inne miały jakąś oglądalność stałych widzów, to kasujesz, a inwestujesz kasę w PR, promocję projektu, którego nikt nie potrzebuje, a szefowie firmy leczą swe poglądy na świat. No też nawiązując troszkę do poprzedniego tematu. No tak, i tutaj tak samo, że w tym momencie mamy opóźnienia. No wiadomo, że opóźnienia wynikają z racji tego, że no co tu dużo mówić, panie i panowie. Jest strajk, jeden, drugi, no i jest lipa, no i rzeczywiście nie mogą nic dobrego, ciekawego wymyśleć. A no nie wiem, zobaczymy. Będzie tak, że są seriale, na które czekamy. Tak jak mówiłem już wcześniej, chociażby niedługo będzie serial ze świata Johna Wicka, tak? Na Continental, na to czekamy. No ale to się okaże w tym momencie, że dobra, no to opada i całkowicie to zainteresowanie zniknie. Może się stać tak, że dziękuję bardzo, my nie będziemy już w ogóle robili. Czyli pewnie było sporo dokrętek i nie mogą ruszyć. No tak, zapewne dlatego, że tak to jest, ale no trudno, no, wyszło jak wyszło i nie będzie, no i na to nic nie zmienimy. Szkoda tylko, że to już wszystko jest odsuwane. No. Naprawdę. I to jeszcze z Disneya, gdzie Bob Iger bardzo się głośno na ten temat wypowiadał, że no tak, nie trzeba, poczekamy, przetrzymamy ich, weźmiemy ich na przetrzymanie, sami się w końcu wykrwawią, będzie grubo. No, zobaczymy. Costner, panie, panowie, też kilka słów ma do dodania teraz. Kevin Costner ujawnia szczegóły zwolnienia z Yellowstone podczas rozprawy rozwodowej, jak podaje nam Deadline. Cały czas coś się dzieje. W maju tego roku potwierdzono, że cieszący się olbrzymią popularnością wśród widzów seriale Yellowstone zakończy się na 5. sezonie. Chyba już powiedzieliśmy dzisiaj wszystko, co można powiedzieć na temat tego, co się dzieje. Powody stojące za decyzją producentów do tej pory nie były znane. Szczegóły ujawnił sam Kevin Costner, który na początku tego roku zdobył Złoty Glob za swoją pierwszoplanową kreację Johna Dottona. Aktor opowiedział o serialu i kulisach zwolnienia podczas swojej rozprawy rozwodowej. Zapowiedział też, że prawdopodobnie pozwie twórców. No a jak, czemu by nie? Niech idą wszyscy do sądu. W odpowiedzi na pytanie postawione przez prawnika swojej żony, Costner opowiedział, że początkowo podjął negocjacje z twórcami Yellowstone w sprawie kręcenia zarówno 5., jak i 6. oraz 7. sezonu serialu. Na drodze stanęły jednak, jak to nazwał, problemy z kreatywnością. Starałem się przełamać impas, ale odeszli, powiedział. Podczas zeznań Costner otwarcie poinformował również, iż prawdopodobnie pójdzie do sądu w tej sprawie. Jak się okazało, Costner otrzymał garze za 5. sezon serialu, który nie został jeszcze ukończony. Na razie nakręcono połowę zdjęć sezonu, który z założenia ma być podzielony na pół. Źródła donoszą, że aktor starał się okroić 65 dni zdjęciowych do pierwszej części do 50, a w przypadku drugiej dysponował jedynie tygodniem. Pamiętam, poruszaliśmy ten wątek i to już dawno temu. Na przeszkodzie, sekundkę, zwiastun. Na przeszkodzie miała stanąć realizacja reżyserskiego filmu Costnera pod tym Horizon, którego scenariusz także współtworzył. Aktor miał podobno w planach nakręcić pierwszą część 5. sezonu Yellowstone, następnie zrobić Horizon, a potem wrócić na kolejne odcinki Yellowstone. No, widzisz, no chciałeś zjeść jabłko i mieć jabłko i się nie udało i w tym momencie to, co się stało, że się posypało, no okazało się, że Kevin chciał zbyt wiele, skoro nie było pomysłu, chociaż tutaj niby mówi o problemach z kreatywnością. Twierdzę, że nie zgadzam się z tym, no ale to już inna sprawa. Może rzeczywiście Kevin Costner i wytwórnie i scenarzyści mieli inne pomysły, może po prostu, ale też wyobraźcie sobie, że jeżeli chcesz nakręcić pół sezonu w 65 dni i potem drugą połówkę sezonu chcesz nakręcić w tydzień, no to ja śmiem twierdzić, że to nie są produkcje Full Moon Productions, że to nie są filmy w reżyserii Patrycjusza Wegety. No i nie wygląda to w ten sposób, nie da się tak zrobić. No bo też jeżeli on ma swoje okienko, że tak powiem, na swój film, no to też jest tak, że musiał pewnie wcześniej ludzi zaprosić, ludzi podpisać konkretne daty i tak dalej. Aż nawet sprawdzimy, co u Kevina Costnera słychać, co tam się u niego dzieje i będziemy wiedzieli, czy i jednak kręci ten film. No mogą się rzeczywiście sypnąć wszystko i niekoniecznie musiało się udać. Upcoming jest Horizon and American Saga i Horizon and American Saga część 2. A jak już jechać to z koksem konkretnie, czyli 2 części będą. I
Pierwsza część już jest w postprodukcji, druga jest w tym momencie w produkcji, panie i panowie. Chronicles of multi-phase 15-year span of pre- and post-Civil War expansion and settlement of the American West, czyli będzie czyli Costner wraca do tego, co mu się najlepiej, że tak powiem, sprzedało, czyli do wojny secesyjnej. Wiadomo, tańczący z wilkami dosyć fajnie. Patrzę tutaj na obsady, jest Sienna Miller, a właściwie, czekaj, mogę wam pokazuję to, czy nie pokazuję? Nie pokazujesz, aha. Michael Rooker się pojawi, jest Sam Worthington, Will Patton, Giovanni Ribisi, Luke Wilson, Jeff Fahey, ależ nazwiska drugoplanowców tutaj rzeczywiście w miarę ciekawe. No zobaczymy, może będzie ciekawie, może będzie zawodowo, może będzie w kinach. Produkuje New Line Cinema, czyli New Line Cinema to jest Warner Brothers, czyli możliwe, że będzie w kinie. No, pożyjem owidem, panie i panowie. Zobaczymy, jak to wygląda z Kevinem Costnerem. No, trzeba pamiętać, że oczywiście nie można robić wszystkiego, jak się chce złapać gołębia i tak dalej. No, dokładnie wiecie dokładnie o co chodzi. Przypomniałem, za tydzień odcinek specjalny, nie będziemy gadać o filmach, tylko będziemy gadać o wszystko innym. Odcinek, wiadomo, podsumowujący zeszły rok, pewnie zrobimy jakieś pytania i odpowiedzi, czyli Q&A, coś takiego będzie, będę rozdawał wam książki, płyty z filmami i kilka innych rzeczy i przedstawię wam tych 54 gentlemanów, tak, akurat jak widzicie już pokazałem X-Men Beginnings Trilogy, czyli trylogia X-Men pierwsza klasa, przyszłość, która nadejdzie i X-Men Apocalypse, a resztę zobaczycie sobie później, bo rzeczywiście jeden z tych filmów, który nabyłem, dzisiaj go zobaczyłem i jestem już się boję po prostu, jak to będzie wszystko wyglądało, panie i panowie. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo, naprawdę było smerfowo dzisiaj, zwłaszcza przy okazji Ridleya Scotta, Napoleona, no po prostu cudnie jak zawsze. W przyszłym tygodniu, wiadomo, kolejna część Wzgórz mają oczy. Oczywiście wszystkie już odcinki są nagrane, wszystkie już odcinki są dostępne dla wspierających, więc jak najbardziej zapraszam. Na drugim kanale są komentarze do filmu, więc też warto tam sobie zobaczyć i obejrzeć film w ten sposób. A teraz na razie, do zobaczyska, cześć.